Dla wszystkich rozważających rozpoczęcie przygody z inwestowaniem XTB przygotowało wyjątkową promocję, darmową akcję na dobry początek. XTB przyznaje całkowicie bezpłatnie jedną akcję o wartości nie wyższej niż $30 każdemu nowemu klientowi, który otworzy darmowe konto i zdeponuje środki w dowolnej wysokości. Aby wziąć udział w promocji wystarczą 3 kroki. Załóż konto w XTB, wpłać depozyt w dowolnej wysokości, ciesz się z darmowej akcji na dobry początek. Zachęcam do otwarcia konta w XTB. Otwierając konto w XTB wspierasz rozwój mojego kanału. Dziękuję. Witam serdecznie dzisiaj po południu. Szok, gigantyczne kupno wszystkiego co polskie. Co się dzieje? To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. Zaczynamy. Szok, gigantyczne kupno wszystkiego co polskie. Co się dzieje? To, co się dzisiaj wydarzyło i co się cały czas dzieje na naszych oczach na polskich obligacjach, przechodzi najśmielsze oczekiwania i generalnie na polskich aktywach także bardzo wiele się dzieje. Obserwujemy gigantyczną falę zakupów polskich obligacji. Rentowności z hukiem przebiły poziom 6%, zagłębiły się już wyraźnie pod poziom 5,90% i jesteśmy na bardzo dobrej drodze, żeby znaleźć się wkrótce w rejonie rentowności, które były ostatnio obserwowane w sierpniu. Czy tak się stanie? Zobaczymy. Na chwilę obecną jednak widzimy, że informacje o tym, że 44% potrzeb pożyczkowych Polski na 2023 rok zostało już tutaj prefinansowanych, jest niezwykle interesującą i ważną informacją, ponieważ sygnalizuje tutaj rynkowi jednoznacznie, że nie będzie żadnych kłopotów z pewnego rodzaju finansowaniem polskiego deficytu budżetowego i potrzeb pożyczkowych, ponieważ już w bardzo trudnej sytuacji, która miała miejsce pod koniec 2022 roku, Polska już prefinansowała te 44% potrzeb pożyczkowych na cały bardzo trudny 2023 rok. Więc teraz na fali bardzo silnego kupna polskich obligacji na pewno nie będzie miała żadnych problemów z finansowaniem pozostałych 56% potrzeb pożyczkowych na cały 2023 rok w kolejnych miesiącach i oczywiście prawdopodobnie będzie znowu prefinansowanie na 2024 rok. To, że mamy bardzo duże kupno polskich obligacji jest niezwykle ważne i interesujące. No i oczywiście wracamy do tej odpowiedzi na pytanie, dlaczego te polskie obligacje teraz są tak silnie kupowane. Ponieważ rynek widzi i wierzy, że szczyt inflacji w Polsce stał się faktem. Jeżeli szczyt inflacji staje się faktem, to obligacje na całym świecie są kupowane i to się dzieje od amerykańskich obligacji i także ta fala dociera do Polski. Stąd też bardzo silna wiara w to, że szczyt inflacji w Polsce staje się faktem, powoduje, że inwestorzy z całego świata kupują teraz polskie obligacje i ta rentowność gwałtownie spada i jesteśmy na tych poziomach, które obserwujemy w ostatnich minutach i w ostatnich godzinach, czyli głęboko poniżej poziomu 6%, a jak widzimy wykres pokazujący, jak zachowuje się ETF na całą polską krzywą dochodowości już wyraźnie tworzy formację podwójne dno, zachęcając do tego, by wieszczyć i wierzyć w to, że jesteśmy dopiero w drugiej fazie tworzenia wielkiej hossy na polskich obligacjach, która może potrwać przez cały 2023 rok. Dlatego też te wydarzenia samych pierwszych dni 2023 roku pokazują nam, w którą stronę kapitał zagraniczny płynie. Płynie przede wszystkim do obligacji, do rynków emerging markets, a polskie obligacje są tutaj wyjątkowo atrakcyjne, są rozchwytywane jak ciepłe bułeczki i oczywiście jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że ten trend będzie trwał w kolejnych dniach, miesiącach, w kolejnych kwartałach i przez cały 2023 rok. I teraz zobaczmy na tym następnym wykresie, że długość fal jest bardzo zbliżona do tej fali, która w lecie zniosła rentowności z poziomu około 8% do poziomu 5,25%. Jeżeli rentowności polskich obligacji będą dalej spadać, rentowność zacznie pogłębiać tendencję i będziemy coraz niżej na tych poziomach rentowności, to oczywiście długość fal także tym wszystkim, którzy liczą i lubią falę Elliota lub różne inne techniki związane z obliczaniem długości fal, będą nam mówić, że i z tego
narzędzia analitycznego płyną wnioski, że dochodzi do odwrócenia tendencji na polskich obligacjach na rzecz tendencji, która będzie sprzyjała polskim papierom. Oczywiście ta tendencja jest przede wszystkim związana z zachowaniem globalnych przepływów finansowych i oczywiście wiarą w to, że inflacja w Polsce utworzyła już swój szczyt i procesy dezinflacyjne będą faworyzowały w 2023 roku właśnie inwestowanie w obligacje. Natomiast wydarzenia w ostatnich godzinach i w ostatnich dniach także niosą swoje reperkusje i swoje konsekwencje na rynku przyszłych stóp procentowych dla naszego kraju. Zobaczmy, jak na przestrzeni ostatnich tych godzin i dni mocno spadły wyceny przyszłych stawek FRA na koniec tego roku, sygnalizując nam już między 3 a 4 obniżki stóp procentowych do końca 2023 roku. Tego jeszcze tydzień temu nie uwzględnialiśmy, a te wydarzenia z ostatnich dni i ostatnich godzin to jednoznacznie faworyzują. I jeżeli się okaże, że dane o inflacji dla Stanów Zjednoczonych, które poznamy w ten najbliższy czwartek, będą również pokazywały silne procesy dezinflacyjne w Stanach Zjednoczonych, to oczywiście będzie jeszcze większa szansa na to, że będziemy świadkami bardzo gwałtownego obniżania stóp procentowych. Ten proces rozpocznie się pod koniec 2023 roku w naszym kraju. Wskazują na to także swapy walutowe polskie, te dwuletnie, czy też te pięcioletnie, które są na poziomach najniższych praktycznie od roku. Bardzo wyraźny ruch na swapach także potwierdza te bardzo optymistyczne wnioski, które płyną z analizy poszczególnych klas aktywów. I oczywiście także Warszawska Giełda Papierów Wartościowych, która dynamicznie rośnie od samego początku tego roku. Wzrost sięga okolic poziomu 1900 punktów. Jest duże prawdopodobieństwo, że jeszcze w następnych tygodniach do końca być może nawet tego tygodnia znajdziemy się w okolicach poziomu 2000 punktów. Widzimy, że tendencja wzrostowa na samym trudnym indeksie WIG20 wydźwignęła już rynek o prawie 6% od samego początku tego roku. To jest bardzo duży, bardzo mocny start na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. No i oczywiście pokazuje to, że kapitał zagraniczny bez względu na to, czy lubi obligacje, czy też akcje, atakuje polskie aktywa. I gdy zobaczymy oczywiście rynek walutowy, to przede wszystkim spada para dolar do złotego, a euro-złoty z powodu zachowania euro-dolara pozostaje w miarę stabilny na poziomach, które są obserwowane już praktycznie od listopada. Jeżeli euro-złoty także ruszy do spadków, przebijemy ten poziom 4,65, to oczywiście będzie to zachęta do tego, żeby wieścić następną falę aprecjacji krajowych aktywów, przede wszystkim oczywiście obligacji, później rynku akcji. I oczywiście w sytuacji, kiedy rośnie euro-dolar, przede wszystkim umocnienie złotego będziemy widać na parze dolar do złotego, a umocnienie złotego względem dolara jeszcze bardziej będzie wzmagało procesy dezinflacyjne, więc jesteśmy w takim sprzężeniu dodatnim zwrotnym, który teraz będzie sprzyjał temu, żeby były jak najniższe odczyty inflacyjne, a one będą napędzały tutaj ryzyko, a one dodatkowo będą wspierały tezę o tym, że będziemy już świadkami właśnie odwrócenia tych negatywnych tendencji z 2022 roku i oczywiście, że gospodarka będzie pędziła ku ożywieniu, ponieważ Giełda Papierów Wartościowych dyskontuje to, co się będzie działo w gospodarce za 6-9 miesięcy, a jeżeli Giełda Papierów Wartościowych teraz rośnie, więc sygnalizuje, że mniej więcej w lecie tego roku rozpocznie się proces ożywienia gospodarczego. Jako że te wzrosty trwają już od października na Giełdzie Papierów Wartościowych, nie tylko w Polsce, więc ewidentnie widać, że Giełda Papierów Wartościowych, która dyskontuje to, co się będzie działo w gospodarce za 6-9 miesięcy, dyskontuje, że dno cyklu koniunkturalnego mniej więcej będzie miało miejsce w drugim kwartale 2023 roku. I oczywiście zachowanie przyszłych stóp procentowych wynikające z danych makroekonomicznych ze Stanów Zjednoczonych przekłada się na zachowanie amerykańskiego dolara, który się osłabia, jest na poziomach najniższych od 7 miesięcy. Euro-dolar jest już nad poziomem 1,07 z bardzo dużą szansą na to, że będziemy kontynuować tendencję wzrostową ku poziomowi 1,10. Moim zdaniem jest to scenariusz bazowy, chociaż oczywiście te dane makroekonomiczne w czwartek o inflacji będą tutaj szczególnie ważne. One same będą miały potencjał ku temu, żeby ruszyć rynek o co najmniej 2
dwie figury, więc myślę, że rynek także już takim osłabieniem amerykańskiego dolara gra pod to, że ta inflacja będzie jednak niższa niż zakładały prognozy. I oczywiście te implikowane stopy procentowe, na które patrzymy, też pokazują spadek o ponad 10 punktów bazowych względem tych danych, tych poziomów sprzed danych o wskaźniku ISM, który w piątek doprowadził do takiego potężnego ruchu na rzecz ryzyka. I amerykańskie obligacje, które spadają na rentowności, będą faworyzowały oczywiście scenariusze prowzrostowe na rynku akcji podczas dzisiejszej sesji. Przede wszystkim na spółkach technologicznych, które są bardzo ściśle powiązane z zachowaniem rentowności tych amerykańskich papierów. Obserwujemy także, że wzrosty, które mają miejsce teraz na rynku krajowych aktywów, są powiązane z tym, co się dzieje na rynkach emerging markets. Przede wszystkim widzimy tutaj, że bardzo gładko przechodzi wskaźnik MSCI dla walut rynków emerging markets przez tą średnią swoją dwusukcesyjną. To oczywiście jeszcze bardziej wzmaga tezę o tym, że przed nami następna fala aprecjacji krajowej waluty. I gdy zobaczymy wskaźnik MSCI dla indeksów giełdowych rynków emerging markets, to w tym wypadku zbliżamy się już do 20% odbicia od swojego dna, które w październiku zostało utworzone, a to oznacza, że rynki emerging markets na swoich indeksach giełdowych wchodzą w hossę, techniczną hossę, i to także będzie wzmagało presję na to, żeby indeks giełdowy w Warszawie pokonał gładko poziom 2000 punktów. Jeżeli ten indeks, który teraz w tej formie, którą widzimy teraz w tle, atakując średnią dwusukcesyjną, pokonają, otworzą się perspektywy ku temu, żeby dalsza tendencja wzrostowa także giełdy papierów wartościowych miała miejsce. To jest oczywiście ściśle powiązane z zachowaniem amerykańskiego dolara, z jego słabością albo siłą. Jeżeli euro-dolar pójdzie w górę, to warszawska giełda papierów wartościowych pójdzie w górę, polskie obligacje będą się dalej umacniały, a złoty będzie się bardzo silnie umacniał. Obserwujemy także presję na to, że rynek oczekuje ożywienia gospodarczego płynącego z Chin z powodu otwarcia gospodarki. Rynek metali to wyczuwa. Cena złota ma tendencję cały czas do wzrostów. Okolice dopiero 1885-1890 to jest miejsce, gdzie mamy najbliższy potencjalny opór. Tam przebiega górne ograniczenie 3-miesięcznego kanału wzrostowego. Warto o tym pamiętać. Ale co jest moim zdaniem najważniejsze na rynku surowców i metali, to to, że cena miedzi przechodzi dość gładko przez linię szyi dwuletniej formacji podwójny szczyt. I jeżeli dzisiejsza sesja doprowadzi nas do tego, że cena miedzi zakończy sesję na maksimach dobowych z dużą szansą na to, że ten trend wzrostowy będzie kontynuowany, to sygnały płynące z miedzi moim zdaniem będą bardzo zachęcające do tego, żeby wieścić kontynuację tendencji wzrostowej na ryzyku w kolejnych tygodniach i miesiącach. Dlatego też bądźmy bardzo wyczuleni na wszystkie sygnały, które płyną teraz z zachowania ceny miedzi. Gdy dodamy do tego zachowanie Bitcoina, który cały czas utrzymuje się wyraźnie na swoich maksimach nad poziomem psychologicznym 17 000 dolarów, to myślę, że sygnały płynące także z rynku kryptowalut sprzyjają popytowi na ryzyko, więc dzisiejsza sesja na Wall Street powinna być optymistyczna, powinniśmy dalej rosnąć. Dzisiaj nie ma żadnych danych makroekonomicznych ze Stanów Zjednoczonych, więc sesja jest typową na test sentymentu i oczywiście pamiętamy o ścisłym powiązaniu indeksu Nasdaq z rentownościami amerykańskich obligacji. Jeżeli te rentowności pójdą w dół, to spółki technologiczne będą się zachowywały lepiej zdecydowanie niż indeks Standard & Poor, niż ten szeroki rynek. I zdecydowanie lepiej zachowuje się oczywiście niemiecka giełda. To mówi nam o tym, że inwestorzy na całym świecie faworyzują teraz na wzroście euro-dolara europejskie spółki, a nie te z Wall Street. I z takich ciekawostek warto zwrócić uwagę także na to, że rynek sygnalizuje presję przeciwko japońskim obligacjom. I jeżeli tak się stanie, że te rentowności pójdą dalej w górę, to w takiej sytuacji wystąpi naturalna presja, żeby kupować jena japońskiego. Więc w sytuacji, kiedy równolegle doszłoby do dalszej presji przeciwko amerykańskiemu dolarowi, to para dolar do jena mogłaby zaliczyć następną dynamiczną falę spadkową. I na to nawet należy być przygotowanym. A z danych makroekonomicznych, które już dzisiaj poznaliśmy, najciekawsze były te
o produkcji przemysłowej dla Niemiec, która okazała się ciut gorsza od prognoz, ale jak widzimy nie ma to większego znaczenia, ponieważ rynek żyje zdecydowanie ważniejszymi wydarzeniami. Ja oczywiście także sygnalizuję, żeby poświęcić swój czas na zdobywanie dalszej, szerszej wiedzy i materiały edukacyjne. Tam na dole link w opisie i link w komentarzu są od tego, żeby właśnie zdobywać taką wiedzę, a temat, który teraz jest poruszany, to jest taki, czy to koniec kryzysu w Europie. Zachęcam do tego, żeby zaznajamiać się z materiałami edukacyjnymi. Link w opisie i link poniżej. Oczywiście, drodzy Państwo, zachęcam także do spotkania na żywo ze mną jutro we wtorek o godzinie 18:30 w kawiarni Agere Contra w Warszawie. Widzicie Państwo, tutaj w tle jest adres dokładny, gdzie ta kawiarnia dokładnie jest. Zachęcam do spotkania na piwie. Będziemy rozmawiać o tym, jak zarabiać podczas kryzysu na walutach. Wszystkich zachęcam do spotkania fizycznego ze mną, porozmawiania o tym, co się dzieje na rynkach finansowych. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, a tych wszystkich, którzy chcieliby się jeszcze raz ze mną spotkać, zachęcam do tego, żeby jutro o godzinie 18 spotkać się w kawiarni Agere Contra i porozmawiać o rynkach finansowych. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. Pozdrawiam!